Znajdujemy się w Almerii, najbardziej wysuniętej na wschód części wspólnoty autonomicznej Hiszpanii, Andaluzji, słonecznej Andaluzji. Jest to obszar chronionego krajobrazu okolic miasta Sorbas, utworzony w 1989 roku. Mamy tutaj przepiękny krajobraz, prawie 1000 jaskiń na powierzchni około 25 km². W tym są tutaj jeszcze tumulusy, które zostały opisane po raz pierwszy właśnie w tym miejscu, na tej suchej ziemi, która charakteryzuje się opadami około 200 mm rocznie. Naszym celem podczas tego wyjazdu właśnie jest badanie tumulusów, ich rozwoju, ich morfometrii. Skrasowiały gips mesynu występuje jako cykliczna sekwencja o grubości 120 metrów, zawierająca jednostki gipsowe i margliste. Gips ten jest częścią grupy skał zwanej Yesares, powstałej podczas kryzysu mesyńskiego około 6 milionów lat temu, kiedy to Morze Śródziemne straciło kontakt z otwartym Oceanem Atlantyckim i w konsekwencji stopniowo zmniejszyło swoją głębokość. Szczegółowa analiza facji i fizycznej stratigrafii gipsów pierwotnych, jakie tu występują, wykazuje niesamowitą korelację warstwa po warstwie w obrębie całego morza, od Hiszpanii przez Włochy do Cypru. Badany przez nas płaskowyż gipsowy jest rozległym obszarem o lekko pagórkowatej rzeźbie terenu, w obrębie którego miejscami odznaczają się względnie dużej wysokości wyniesienia. Są one zbudowane przez te same obecne w podłożu utwory gipsowe. Jedno z nich, gdzie prowadziliśmy nasze badania, nazywane jest roboczo kopułą z uwagi na swój zaokrąglony kształt. Od wschodu i południa płaskowyż ten jest ograniczony pionowymi ścianami tworzącymi spektakularny widok. Od zachodu jest on przecięty krętym kanionem gipsowym rozciągającym się z północy na południe. Obserwując układ odsłonięć gipsowych, widoczne jest pasowe ich ułożenie związane z przecięciem poszczególnych warstw geologicznych przez powierzchnię terenu. Od północy płaskowyż jest ograniczony kamieniołomem, gdzie człowiek eksploatuje ten cenny dla budownictwa surowiec. Cały płaskowyż jest podziurawiony lejami krasowymi, głębokimi i o zmiennej średnicy dziurami widocznymi na powierzchni i sięgającymi kilka metrów pod powierzchnię terenu. Ponadto na powierzchni skały gipsowej zaobserwowaliśmy liczne pozytywne formy morfologiczne, kopuły zwane tumulusami gipsowymi. Podczas naszego kilkudniowego pobytu postanowiliśmy zbadać tumulusy, stosując morfologiczne pomiary terenowe, dokumentację fotograficzną, fotogrametrię z użyciem drona, ale i obserwacje petrograficzne powierzchni skalnej. Kluczową kwestią podczas dokumentacji tumulusów jest znaleźć ich jak największą reprezentację na jak największym obszarze. Więc wchodzimy tutaj po płaskowyżu gipsowym, poszukując odsłonięcia wyraźnie widocznych z daleka, czy na przykład na satelicie gipsów selenitowych i odnajdujemy takie to na przykład formy otwarte z kilku stron bądź z jednej i dokumentujemy. O dokumentacji powiemy jeszcze kilka słów. Przeczesując teren, niejednokrotnie otoczeni byliśmy przez zielone kępy traw. Podczas takich poszukiwań ważne jest, aby nie stracić czujności w omijaniu głębokich lejów oraz szczelin, w które możemy wpaść i narazić siebie na poważne
Jesteśmy po zachodniej stronie kanionu, w północnej części płaskowyżu zbudowanego z ewaporatów meseńskich. Próbujemy znaleźć tumulusy. Nie jest łatwo, ale idzie nam dobrze. Bo tam są piękne odsłonięcia. Czujemy to w kościach. Jeśli tylko nie wpadniemy do wąwozu, to wyślemy wam zdjęcia. Dokumentacja tumulusów wiązała się z nadaniem numeru porządkowego każdemu z nich, określeniem zasięgu na powierzchni terenu, stosując w tym celu biały sznurek, pomierzeniem podstawowych parametrów morfologicznych jak długość, szerokość, wysokość, azymut, również miąższość podniesionej skały oraz wymiary i orientację wejścia prowadzącego do środka. Każdy tumulus posiada wewnętrzną pustkę skalną o kształcie najczęściej odzwierciedlającym zewnętrzną formę kopulastą. Wewnętrzne wymiary bywają zmienne, osiągając od kilku czy kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów rozciągłości poziomej oraz około metra wysokości. Każdą pustkę zweryfikowaliśmy pod względem dostępności dla człowieka i okazało się, że kilkanaście z nich nadaje się, aby być nazwanym jaskinią. Nasze bezpośrednie próby wejścia do wnętrza potwierdziły, że nie każde wejście jest tak wygodne, jakby mogło się wydawać, a otwory w formie kraterowej są szczególnie nieprzyjemne. Wewnętrzna komora najlepiej nadaje się do spenetrowania, gdy tumulus jest zniszczony w kilkudziesięciu procentach i tworzy się sierpowaty w planie kształt. Ale wyjątkiem tutaj jest jaskinia Moniki, o wyjątkowo wysokim wnętrzu i rozległych wymiarach. Powstałe tu wejście, stanowiąc tylko 5-10% zniszczonego stropu, nadaje się już do tego, aby swobodnie dostać się do pustki. Jaskinia Moniki, największa w tym regionie. Powierzchnia zewnętrznych tumulusów pokryta jest ostrymi zakończeniami kryształów selenitowych, a ich morfologia może być miejscami złagodzona mchami czy porostami. Podniesiona skała zdarza się być spękana, tworzą się na niej formy krasowe, jak kanały, którymi płynęła woda, płaskie powierzchnie i podcinane przez wodę progi skalne. Z kolei pod spodem podniesionej warstwy skalnej, na stropie jaskiń tumulusów, jest bogata szata naciekowa, jaką tworzy krystalizujący z przesyconej siarczanem wapnia wody gips. Formują się tam kilkucentymetrowej długości stalaktyty lub naskorupienia gipsowe. Powstały gips, często ściekając między granicami selenitowych kryształów, zachowuje je w formie sieci połączonych wąskich naskorupień. Miejscami woda może ściekać na dno jaskiń i komór skalnych, tworząc nieco podobne do gąbki porowate konstrukcje. Jednak najczęściej na dnie znajdują się jedynie fragmenty stropu lub skały z zewnątrz, a może roślinność czy szczątki zwierząt. Bez wątpienia niektóre z tumulusów stanowią też schronienie dla większych zwierzaków, jak króliki. Geneza tych form jest najbardziej intrygująca. Przyjęło się, że podniesienie się warstwy skalnej jest związane z nowo krystalizującym w obrębie skały gipsem. Nowe kryształy zwiększają objętość skały. Ta się podnosi do góry i ulega deformacji. Jednak nie tylko wtórna krystalizacja gipsem powoduje wygięcie skały. Również rozpoznaliśmy te miejsca w profilu, gdzie 40-centymetrowej grubości skała jest wygięta, będąc po prostu częścią profilu skalnego, a pod spodem zachowana jest np. warstwa pelitowa. Pytanie, jak rozróżnić tumulusy od tych form, widocznie reprezentujących pierwotne cechy sedymentacyjne? Będzie to przedmiotem kolejnych miesięcy naszych rozważań w laboratorium. Spacerując tym obszarem można spotkać liczną faunę i florę, w tym żółwie, jaszczurki, króliki, ale i gipsolubną roślinność. Miłośników historii współczesnej zainteresują opuszczone zabudowania położone pod ścianą wschodnią płaskowyżu, czyli Marhaliko vinicas.
Obszar badań tumulusów gipsowych jest wyjątkowym miejscem i unikatem na skalę światową. Pod względem naukowym skrywa wiele gotowych do odkrycia tajemnic, ale dla każdego turysty jest to fantastyczne miejsce do obcowania z naturą.